No ciekawe. I jak długo? O, Kasia pierwsza. Już jak to się pojawia, to od razu jest mi lżej. A tak to siedzę sobie tu sama. O, już od razu jest łapeczka. Pięknie. Cześć Doris. Witam. Druga łapeczka. Ślicznie. O matko, Jeremina, no wyrobiłaś się. Cześć Kasiu, cześć Milenko. Cześć Olu, cześć Monia. Nie przewijam reklam dziewczęta. Cześć Ewcia. Lidia, cześć. Widzę, że łapki idą. No trochę mogłoby być lepiej, ale jest okej. Cześć Olu. Witam Was, witam. Jeszcze chwilkę poczekam, może się więcej zjawi. Cześć Ewunia. I powiem Wam, co dziś na obiad podali z samego rana u mnie. Dobry wieczór, Karolinko, dobry wieczór. Cześć Madziu. No, niezawodna jak zawsze. Cześć Magda. Cześć Anula. Kończysz kąpiel, okej? Olena, ty po prostu jesteś niezawodna jak w szwajcarskim zegarku. Cześć Gosiak. Hello, hello. Cześć Gosiu, moja najdroższa, witam. No już się tam pozbierałyście troszkę, to ja może Wam powiem, co ja dzisiaj sobie zapodałam. A dzisiaj sobie zapodałam coś różanego. Musiałam o wątrobie posłuchać? Co? Ja też chcę, wiadomo. Oczywiście dziś też chcę, okej. A, reklamy miałaś, okej. Cześć Sylwunia. A, Sylwia jest, cześć. Witajcie. Słuchajcie, dziś zapodałam sobie różę. Różę niezwykle musującą od Guerlaina Rose Sherry. Cześć Kasiula. Tak, róża przepiękna, orzeźwiająca, wręcz jak taki koktajl różany. Polskiego twórcy, co za zapach? Oj, nie znam tego, Karolinko, nie znam. To jest podobnie skomponowany zapach, jeżeli chodzi o wibrację, jaką z nim mam i odczucia, jak, słuchajcie, róża musisz dorosnąć. Jak peszmiraż właśnie. Tam też dla mnie jest brzoskwinia taka musująca, a tu jest sherry, no to zakładam, że jakaś może wiśnia z różą. To jest przepiękne i to w ogóle moim zdaniem przypadnie do gustu nawet osobom, które Gosiu róży nie lubią, bo to tu nie czuć tak bardzo, znaczy czuć różę, ale to jest taka róża lekka, kwiatowa. O, jest naprawdę piękne. Cześć, cześć. Zapisuję Was, dziewczyny, wszystkie. I jaki dziś temat? Dzisiaj będzie temat. A, już widzieliście, tak? Po miniaturce. Wszyscy widzieli miniaturkę, bo już teraz to wszystko nauczyłam się ustawiać przed. Dzisiaj będzie o zapachach w mojej kolekcji. Nie ma ich dużo. Od Vivienne. O proszę. Wszyscy widzieliście. Dzisiaj powiem Wam o kilku moich zapachach w kolekcji, które są tanie, a brzmią drogo, niszowo. Tak, apaszkę, kocham ją. To jest w ogóle świetny taki gadżet do każdej stylizacji prawie. Kuszą te miniatury Guerlaina. Mnie też kusiły, tylko że ta cena, nie? Cześć Olcia, cześć! No właśnie. Więc o pierwszym takim zapachu, o którym chciałabym Wam powiedzieć, który jest bardzo tani, bo jest poniżej 100 zł. Jaki dostałaś prezent od Guerlaina? Karolcia? No, tak myślałam, że wszyscy uwielbiają takie. Dobra, słuchajcie, to przejdę, bo zanim Karola tam odpisze, najwyżej jutro doczytam. Ja z Arabami, jak mnie znacie i oglądacie, to wiecie, Magdalena z Lulusa polane bergamotką i kremem waniliowym Shalimar plus zawieszka pszczołą na choinkę. Ślicznie. Ja z Arabami jestem tak
średniawo, ale ten to nie jest Arab. Słuchajcie, to brzmi bardzo niszowo, bardzo drogo, naprawdę bardzo drogo. Nie ma tu żadnego karmelu, nie ma tu żadnych nut bakaratowych, żadnego ambroksanu, żadnych takich nut, które u Arabów często występują, dziwnych, które mogą przytłaczać. To jest po prostu tytoń z miodem, ale tak przepięknie skomponowany, tak idealnie, bez żadnych udziwnień, bez żadnych jakichś jak to się mówi. Po prostu z lekkim dymkiem, brzmi bardzo niszowo. Rewelacyjny jest ten zapach, jeżeli ktoś jeszcze go nie zna. Trochę go poszło, powiem szczerze. Musiałam go pokazać. Ej, Gosia, ty musisz spróbować tego Emira. Naprawdę musisz go spróbować, bo on jest genialny. Skoro zaczęłam od Arabów, to przejdę przez Araby, bo mam jeszcze dwa. No i ja bardzo się lubię z nimi. Cześć Sylwusia. Ja bardzo się lubię z tymi Arabami. I one dla mnie nie brzmią tanio. I one, tu nawet ten karmel jest inny niż zawsze czuję w Arabach. Musisz. Tu jest sporo korzenności. Tu jest to naprawdę bardzo w typie Angel Share. Jeżeli ktoś nie lubi tego zapachu, no to i z tym się nie polubi. Ale generalnie fuj, nie czuć naprawdę tu takiej przeszkadzającej arabskiej nuty, która mi prawie w każdych przeszkadza, a w tych nie. Bardzo je lubię, naprawdę. Ten nawet bardziej polubiłam, bo tak tę korzenność czuć, a latem czuję, jakby ten zapach był owocowy. Świetne kompozycje i naprawdę są tanie. Odpada dla mnie, bo cynamon odpada dla mnie, ok? No to może z innej beczki. W prezencie. Dobry wieczór wszystkim. Cześć Ula. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, Olu. Ten pierwszy to jest Paris Cornell Emir Tobacco Honey. Tak, Frenetic Tobacco Honey. O, widzisz, Dukan, ci się podoba. To też moja taka bardziej, może inaczej. Odkąd ją poznałam, bardziej mi się podoba, ładniej na mnie leży jeszcze. To jest taki słodziak, ale bardzo dobrze zrobiony. Naprawdę. Olena. Oczywiście, rozumie mi to, kakwy nie lubię. O kakwę chyba, Olu, ci chodziło. Kakwy nie lubię, kakwa mi się nie podoba i już jest dla mnie zbyt arabska. Sprzedałam kakwę, jeszcze ze mną została, ale nie wiem, czy na długo. No, co poradzisz? Ja nie planuję tych zapachów sprzedawać, powiem szczerze. Cześć, Elu, cześć! Jak Minuit et Demi od Fragrance du Bois. No, proszę bardzo, ja czekam na 6 próbek arabskich. Czy ktoś spodziewał się, że będę mówiła od Lady Rem? Lady Rem to jest po prostu zapach za parę groszy, dosłownie, bo też do 100 zł go kupicie, ale on brzmi niesamowicie niszowo. Głównie przez bazę, bo baza to jest tytoń, skóra i paczula i to czujecie. Tak, i to czujecie. Nawet pod filmem, kiedy pierwszy raz o tym zapachu, o tanioszkach do 100 zł mówiłam, w takim filmie, jedna z dziewczyn napisała, że ma tego zapachu, tak, to Reminiscence, że ma tego zapachu porobione zapasy, gdyby go wycofali, bo on naprawdę za parę groszy ma świetną jakość i brzmi dosłownie jak jakiś za 1000 zł zapach. Jest rewelacyjny, ja go uwielbiam. Uwielbiam go. Dalej. Myślę, że tego się nie spodziewacie. Natomiast Lush. Spodziewacie się czy nie? Piszcie tam. I w ogóle za mało łapek jest. 40 osób i 17 tylko łapek? Hello? No łapkujemy te filmy.
Ja testuję Empire Victor. To też jest Paris Corner albo coś takiego? Pewnie tak. O Laszu się bardzo mało mówi. Natomiast ja mam akurat Chelsea Morning, ale tam jest wiele zapachów, które brzmią totalnie inaczej, indywidualnie. Czuć jakość, czuć jakość składników, i naprawdę one nie są drogie, bo 30 ml kupicie za, nie wiem, 120 zł, a na promocji za 99 spokojnie. Ja byłam w Laszu, kiedyś była taka promocja, oni robią chyba ją 2 razy w roku, jak się nie mylę. I właśnie za 99 możecie 30 ml zapachu kupić, który będzie totalnie niszowy. Serio, te zapachy brzmią rewelacyjnie. Nie musi być karma, Aniu. Tam jest bardzo dużo. To na przykład to jest ciasto cytrynowe. Dosłownie tak pachnie, ale tak przepięknie się układa. Czuć, że to jest zrobione na wysokim poziomie. Musisz kiedyś przyjechać do mnie, Ania, i wtedy we dwie sobie pójdziemy do Lasza, do Złotych Tarasów. A przyjedź kiedy? A co? Tak, Warszawę odwiedzić. I pójdziemy sobie do Lasza i powąchasz, ile tam jest pięknych zapachów, bardzo ciekawych, bardzo brzmiących niszowo. One się świetnie też utrzymują. Na parametry u Lasza w ogóle nie można narzekać. Także mało się mówi o tej marce, a moim zdaniem za niską cenę macie naprawdę drogi zapach w odczuciu oczywiście. Nie mówi się też w ogóle nic o tym Thomas Arsov. Ania, perfumowa bajka, mówi, że to jest jakaś marka, która tworzy klony czegoś. Nie wiem, powiem szczerze. I przyjedź, ja Cię zapraszam serdecznie, nawet na nocowankę. Będziesz u mnie spała. Przyjedź, pójdziemy do Lasza. Poważnie, to jest poważna propozycja. Ja mam Plum Tobacco Blossom Ton Cabin. Boże, słuchajcie, to pachnie mega z górnej półki. Okej, one już nie są aż takie taniuszkie, no bo to 160 zł, chyba jakoś tak zapłaciłam 160 zł. No to ktoś może powiedzieć, no już nie są takie tanie. Ale ten zapach brzmi po prostu, dziewczyny, rewelacyjnie. Polecam Latafa Peace and Love. Okej, nie znam. Ja w ogóle mało znam Arabów, ale jak już znam, to na ogół dzięki albo perfumowej bajce, albo dzięki Dorotce. Polecam tę firmę. Polecam Thomasa Arsowa zainteresować się. To jest 50 ml i zapach jest otulający, ciepły. Wszystko czujecie to, co jest tu napisane. Na początku wita Was śliwka, później idziecie przez tytoń, ale taki dosyć słodkawy, owocowy. Później czujecie odrobinę kwiatów i na koniec wszystko jest posypane tonką. Cudowne, cudowne, naprawdę. I coś zostawiłam na sam koniec. W ogóle, zanim Wam powiem o tym ostatnim zapachu, to jutro znowu uzbrójcie się w jakieś kartki i długopisy, bo będzie quiz. A quiz będzie dotyczył, i też dobrze, jak się troszkę przygotujecie, żeby wiedzieć, jak odpowiadać na pytania, będzie dotyczył podsumowania zakupów 2025. To znaczy, wszystkie sobie tak w duchu rozstrzygniemy, czy jesteśmy zadowolone z tego, co nam się udało w tym roku zakupić, czy było więcej w top, jak to w ogóle, czy jesteśmy zadowolone, czy nie. I myślę, że w formie quizu będzie najłatwiej, bo będą to pytania uporządkowane. Cześć, Edytko. I także jutro długopisy i kartki. A ostatni zapach, o którym Wam powiem, to Profumo Labo Tokyo Lunch. W życiu bym się nie spodziewała, że ja kupię w ogóle markę, która robi niby zamienniki. Chociaż mówią wszyscy, Ewuniu pozdrawiam, że to akurat ich autorski zapach. Czy ja muszę coś mówić? To jest koktajl. Wita nas koktajl rumowy ze skórą. Jezu.
fajny temat, mam fajniusi, super. Jest naprawdę bardzo intensywny, ma rewelacyjne parametry, zachowuje się na skórze bardzo drogo. Mało tego, mam na to dowody, ponieważ kiedy się tym popsikałam, mój Wojtek, nie wiedząc czym się popsikałam, był pewien, że ja się psiknęłam jakąś niszą. A mój Wojtek, muszę Wam powiedzieć, już nie jest bakaratowy, w ogóle nie jest bakaratowy. Nic nie ma z bakaratem wspólnego, naprawdę. A mój Wojtek już rozróżnia mainstream od niszy, wyobraźcie sobie. Cześć Kamilko! One są piękne. Ten zapach jest naprawdę cudowny, to dzięki Ewie, która dała mi próbkę. Ewa w ogóle to jest taka też osoba, która trochę mnie czyta, więc bardzo fajnie. Zresztą jesteś tutaj, o tobie gadam. Świetny jest ten zapach. Ja jestem zachwycona, uwielbiam go nosić i brzmi bardzo, bardzo naprawdę drogo. No i w sumie to by było na tyle. Tak, no, stara się uczyć. Tak, a poza tym, wiecie, mój Wojtek zrobił się taki, że podchodzi tutaj do tych perfum i sobie wącha. Nigdy w życiu go to tak nie jarało, a teraz na przykład leży w łóżku i mówi: Boże, ile ty tego masz, a później następnego dnia stoi i wącha. I mało tego jeszcze Wam powiem, że zaczął ubierać się w moje zapachy. A to już jest naprawdę... Też już ogarnia perfumowo. No, jeżeli się z kimś przystaje, takim się staje. I on uwielbia teraz kupować perfumy. Lubi, ja się z nim nie kryję. Jak mam jakieś nowe zapachy, to od razu pierwsze co to do niego idę i od razu wąchamy i testujemy. Często na nim testuję jakieś nowe zapachy. I to jest dobre, że się w miarę przyzwyczaił. Jest mi łatwiej po prostu, przez to, że on też trochę to ogarnia, nie? No, tak, mam konkurencję pod własnym nosem. A twój Olu się powoli wkręca. Widzisz, to bardzo łatwo jest ich w to wciągnąć. Widziałam, no twój syn, on jakby... Widziałam, że... Mój też się dopytuje. Widziałam, Ewunia, że twój syn właśnie jakby, no, nie ogarniał, ale jest zainteresowany. O, tak bym powiedziała. Że chce wiedzieć, o, może tak. Pasje i maniactwo perfumowe z synkiem. Świetnie, super. Jak zdałam sobie sprawę z wartości waszych kolekcji, to nie miałam. Ja myślę, nie, ja nie mogę tego powiedzieć publicznie. Dobra, nie powiem. Powiem Wam, kiedyś się wszystkie spotkamy i wtedy Wam powiem, na ile ja swoją kolekcję wyliczyłam. Mój 8-latek potrafi czasem trafić z nutami. O, zobacz! Wyczuł na przykład cynamon i jabłko, bo jest mu to bardzo znajome widocznie. Często robiłaś może szarlotkę. No to mój Witek żyje pięknie szczęśliwości. Akwaryzm, to może jak ja ogarnę temat perfum, to okej. Wciągnęłam w ten świat fragranca, proszę bardzo, że tylko w twoje perfumy się ubiera. Gosia, ty to zawsze masz takie poczucie humoru w ogóle, że wiesz co, mój były chciał ode mnie odlewkę Good Girl. Tego się nie spodziewałam. Przecież to takie turbo kobiece zapachy. Ja cały zakład pracy, Olena, co? Cały zakład pracy już rozkochałaś w perfumach? To tak jak perfumowa bajka, Ania. Ania też zawsze opowiada, że dziewczyny się u niej w pracy, ona pracuje w urzędzie, dziewczyny się u niej w pracy nie interesowały nigdy perfumami, a teraz tylko pytają. A nie, dla mnie to kobiece. Nie, Ania, u ciebie dziewczyny też się zaczęły interesować, ci pytają, czym ty pachniesz, co to jest, a czy ładnie, czy nieładnie, a się przecież nie interesowały. To jest w ogóle świat, w który bardzo łatwo jest moim zdaniem ludzi wciągnąć. Akurat perfumy. Malarstwo nikt by mnie nie wciągnął, ale w perfumy? Jak najbardziej. Przecież mnie też ktoś kiedyś wciągnął. Właśnie. A kto mnie wciągnął? Była Imperia zbyt kobiecy. Zgadzam się. 5 przybijam mężusiowi.
Bardziej niż kosmetyki. Tak, kosmetyki to jest na chwilę. Później przychodzi taki etap, no, już są wciągnięte na maksa. Później przychodzi taki etap, słuchajcie, z kosmetykami, na przykład do makijażu, że przytłacza. Ja w świat perfum wpadłam jak śliwka w kompot. No widzisz, Natka. Słuchajcie, ja byłam w tym świecie makijażowym i za kosmetykami bardzo, natomiast one mnie przytłaczały, a perfumy mnie nie przytłaczają. Nie wiem dlaczego, ale nie mam takiego poczucia, że ja mam za dużo. To jest źle akurat, ale nie mam poczucia, że mam za dużo. Gosia, dobrze na tym wychodzisz. Cześć, Monia. A właśnie, Moni nie ma dziś. Słuchajcie, to jesteśmy piramidą. Ja się wciągnęłam, bo dostałam od narzeczonego perfumy na walentynki. Stwierdziłam, że nie mam niczego na wiosnę. Biedny nie wiedział, do czego doprowadzi ten prezent. No czasami tak jest, no. A mnie, tak teraz się zastanawiam, że wciągnęło chyba właśnie prezenty perfumowe od mojej siostry. Jako taka nastolatka. Ona mi kupowała bardzo dobre perfumy, bo ona mieszkała w Niemczech. Jak przyjeżdżała na święta, to naprawdę dostawałam od niej no, taki mainstream, wiecie, droższy, gdzie w Polsce to kosztowało jakieś horrendalne pieniądze, wtedy pamiętam. Piła sobie i mi oddała, okej. Kosmetyki szybciej się psują, tak. Tak, bo z perfumami jak dobrze z nimi działasz, to ci się tak naprawdę nie przez wiele, no niektórzy mają 23 lata zapachy i nic się nie dzieje. Dokładnie. Co wy tam między sobą piszecie? Ewa, Gosia. U mnie jest sinusoida z tymi perfumami. Widzę. Widzę, Gosia, że u ciebie jest sinusoida. Czasem jesteś zainteresowana. Mi się w ogóle wydaje, Gosiu, że ty jeszcze mnie oglądasz. Nie ze względu na content perfumowy, bo masz teraz chyba taki przestój, mi się wydaje, tylko po prostu ze względu na mnie pewnie. Ja wciągnęłam się sama, chodząc do szkoły średniej, do drogerii i perfumerii. Aniu! Widzisz? Ja chodziłam tylko kiedyś do natury, ale tam zawsze mnie ciągnęła, słuchajcie, koleżanka, która miała totalnie inny gust perfumowy, kochała róże jako nastolatka, a ja jej nie znosiłam i nie lubiłam z nią chodzić. A to była moja najlepsza koleżanka, więc w sumie tylko z nią wszędzie łaziłam. Za mało łapek jest. Czemu tylko 27 łapek? No 47 osób. Tak, trzymam wszystkie perfumy w narożnej szafie bez dostępu słońca. Najstarsze flakony mają kilkanaście lat. Nigdy, no pewnie, że się nie zepsuje. Ja dostałam na 18 Lancome Hypnose i do tej pory odkupuję z sentymentu. Proszę bardzo. Moja Dana, a to mnie w świat perfum wciągnął Avon w takim razie. Kto nie miał czegoś z Avonu, niech rzuci pierwszy kamieniem. Ja. Nie miałam nigdy perfum Avonowskich. Dlaczego? Bo miałam z Oriflame. Ja byłam bardziej Oriflame'owa wtedy. I kupowałam z Oriflame. Uważałam, że mają lepsze parametry, ale moja ze studiów przyjaciółka tylko Avon. Persif pamiętam i Pour Blanc. Jej ukochane 2 zapachy i na zmianę. Codziennie to czułam. Ja również, nie wiem co również. O, 25 minut, zbliżamy się. Też nie miałam nic z Avonu. No, 5 Lidia. Pour Blanca mieszana z kremem Nivea. Far Away i Pour Blanca. Mi to się kiedyś z Avonu nawet te Black Dress chyba podobały, co niewielu osobom się podobało, znaczy w moim roczniku wtedy, ale te chyba, tak, Little Black Dress, chyba te najbardziej do mnie przemawiały i miały w miarę jeszcze jakąś taką moc, ale nigdy ich sobie nie kupiłam. Far Away jesteś tym. To Far Away to słuchajcie, to nie są takie słodkawe perfumy, dosyć słodkie, ale nie owocowe chyba one. Ja nie kojarzę ich, bardziej bursztynowo, ambrowo jako się kojarzę, ale nie wiem czy to czy to dobrze. 6 lat! Karolina, jutro to przeczytam, bo mi zgasło już. Incandescence też pamiętam. Od złodzieja. Wtedy przypadłam. Flankery Far Away, okej.
Pudrowe, waniliowe te Faraway, tak? Okej. Okej, słodkie, słodkie, ale dużo flankerów i są też owocowe. Okej, rozumiem. Wolare lubiłam. Wolary były najpopularniejsze. Te kupowała sobie właśnie moja mama i przy okazji dla mnie. Nie powiem, że ja strasznie je kochałam, ale lubiłam tym pachnieć, nie przeszkadzały mi, były spoko. Właśnie, dlatego mówię, że byłam team bardziej Oriflame. No i one dosyć dobrze się trzymały, nie można też powiedzieć. A masz do dzisiaj, Nula! To nie. City Rush nie. Faraway orientalne mocno były. Właśnie, no mi też się tak kojarzą. Też miałam Wolarę. A kto tych Wolary nie miał? Dziewczyny. Yves Rocher to była górna półka dla mnie. Po Yves Rocher to nie sięgałam, tam były drogie zapachy. Rosewood z Oriflame, cudowne. Nie, tych to nie znam. A Perceive ktoś lubi? Moja koleżanka lubiła. Dla mnie to taki zwyklak totalny, taki po prostu świeżuch, no taki, wiecie. Rosewood to Yves Rocher. No właśnie, Olena chyba już cofnęła, bo Kurara to było coś. Ja pracowałam w Yves Rocher 20 lat temu. O, widzisz, Gosiak? Tam dla mnie było za drogo, także to nie moja półka była kiedyś. Neblina i Yves Rocher, moja miłość wycofana. To słyszałam chyba o tym zapachu. Na innych kanałach niektóre rozpaczały. Dobry wieczór po raz pierwszy. Czy ktoś może coś powiedzieć na temat Divine Dark Velvet Oriflame? Słuchaj, ja nie jestem aż taką znawczynią. Ja zrobiłam Oriflame, kupiłam sobie Vipriv i Yves Rocher. Dziewczyny, widziałyście tam pytanie wcześniejsze? Bo ja to nie jestem aż tak, wiecie, zaznajoma z Oriflame'ami. Mingszu nie znam. I ten flakon. Moja mama Perceive. No okej. Moja mama nie lubiła lekkich woni. Moja mama raczej takie coś pośrednie. Dobra, słuchajcie, 28 minut. Kończymy powoli, nie? Spadamy, kochani, spadamy. Jutro sobie pogadamy, przygotujcie kartkę i długopis. Piękne i nie ma nic podobnego. Celebr, pamiętam też Celebr. Pamiętam, jedna koleżanka Celebr zawsze pachniała. Pamiętam. Oriflame jakoś nie bardzo. Mingszu zdobyłam wczoraj 30. O, jeszcze zakupy teraz, pod koniec roku jakieś robicie? Ja też zrobiłam. Ale Wam o tym powiem, jak wszystko do mnie przyjdzie. Żegnamy się, bo 28 minut i 31 sekund. Dziękuję Wam, kochani, za obecność. Rachunek sumienia. Tak, Irmina, także tam listę sobie przygotuj, co kupiłaś, z czego zadowolona, z czego nie, bo jutro się rozliczymy troszeczkę z tego wszystkiego. Buziaczki kochane i do jutra. Mua! Pa, pa!